Wszystkich bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Comobility. Tak jak mówiłam, dzisiaj jesteśmy w Oslo, gdzie mamy spotkanie konsorcjalne i ważną częścią tego spotkania jest dzisiejsze wydarzenie Warsztaty Samorządów. Są to już drugie, część z Państwa była na pierwszych, część jest nowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Warsztaty samorządowe mają na celu zebranie przedstawicieli różnych miejscowości w Polsce, mniejszych i większych. Dzisiaj również będą przedstawiciele z miasta Oslo, ale to w drugiej części. Paul, możesz, could you, next one, yeah. Thank you. Spotykamy się, bo w naszym zespole Comobility zadaliśmy sobie takie pytanie, co by było, gdyby ludzie cenili sprawne, bezpieczne i ekologiczne poruszanie się po mieście bardziej niż posiadanie własnego auta. Więc te alternatywy są dla nas bardzo interesujące i mamy już za sobą 18 miesięcy prac, więc trochę więcej możemy powiedzieć na ten temat i bardzo chcemy z Państwem się tym podzielić, a jednocześnie usłyszeć Państwa doświadczenia i wiedzę, żebyśmy wiedzieli, jak mądrzej dalej nasze prace projektowe prowadzić. Next one, please. W Comobility mamy takie dwa fundamenty. Pierwszy to jest proces współtworzenia, czyli w szeregu rozmów z różnymi interesariuszami poszukujemy rozwiązań i to się toczy na każdym etapie prac. Drugą nogą, na której stoimy i ona się staje coraz mocniejsza, jest modelowanie, czyli te wszystkie ilościowe dane, które zbieraliśmy z bardzo różnych źródeł miejskich, sondażowych itd. Wkładamy do tej skrzynki, której nazywamy modelem. Ona trochę jest taką czarną skrzynką dla niektórych z Państwa, ale mam nadzieję właśnie, że po tych warsztatach więcej będziemy rozumieć, co tam w jej środku siedzi i jakie daje możliwości, również samorządom, również Państwu. A więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy te warsztaty w dużej mierze skoncentrowali na tym drugim filarze, czyli modelowaniu i będzie o tym mówić Jakub Zawieska z Kasią Elchanowicz ze Zgiechu i potem Maciej Grzęda z Marcinem Luknerem z Politechniki Warszawskiej. I później przejdziemy do takiej części dyskusyjnej. Bardzo się cieszę, że mamy w panelu gości z wielu miast. Nie chcę nikogo pominąć, więc nie będę wymieniać, ale bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia przedstawicieli samorządów. I bardzo też ważny dla nas partner, czyli trzeci sektor, organizacja pozarządowa. Mamy Fundację Rodzic w Mieście, która też się podzieli swoimi doświadczeniami, również projektowymi. Także bardzo się cieszę, że to będzie też takie dopełnienie tego, co my w modelowaniu możemy zrobić. Next one, please. OK. I tutaj troszeczkę więcej właśnie, co w tym modelowaniu się mieści, to jest plany naszego projektu i to jest etap, na którym teraz bardzo mocno się koncentrujemy w naszych pracach. Mamy przeprowadzone to, co tu jest nazwane WP4 Service, czyli już pierwszą rundę badań sondażowych w naszych szkołach i też dla całego miasta Warszawy. Są przeprowadzone te badania, mamy dane, już pierwsze analizy i one zasilają modele uczenia maszynowego, które wyjaśnia, w jaki sposób decyzje transportowe są podejmowane. I o tym właśnie troszeczkę więcej dzisiaj będziemy mówić. I to wszystko potem wchodzi do modelu środowiskowego, na końcu mamy jakość powietrza. O tym ostatnim elemencie będziemy mówić prawdopodobnie na trzecich warsztatach samorządowych. A więc dzisiaj ten środek czarnej skrzynki modelu, czyli dane i uczenie maszynowe. Paul? Thanks. I tu jest też taki, wracam, żeby Państwo mieli pełny obraz, to co my robimy, to modelowanie to jest ten szary taki kawałek całego projektu, 4., 5. i 6. To wszystko jest oparte właśnie na tej bazie 1, 2, 3 kokreacyjnej. Wszystko to ze sobą jest mocno powiązane. Na co chciałam zwrócić uwagę, to, że ten na niebiesko zaznaczone linie to jest coś, co w zasadzie już mamy zrobione, a więc jesteśmy już na takim etapie, że niedługo te wyniki z modelu będziemy mogli Państwu prezentować. Ale zanim do tego dojdziemy na warsztatach numer 3, to jeszcze chcę Państwu powiedzieć właśnie, co tam będzie, czego będę się spodziewać i jakie daje to możliwości tak bezpośrednio w pracy samorządowej takiej na co dzień. And last one. Dla porządku program dzisiejszego spotkania. Ja Państwa
serdecznie powitałam i przekażę zaraz głos Kubie, a potem Maćkowi. I na prośbę jednego z prelegentów zrezygnujemy z krótkiej przerwy i od razu o 11:05 odbędzie się panel z tymi ekspertami właśnie i z samorządów, i z organizacji pozarządowej. Dziękuję, Szymon, że przygotowałeś tę dyskusję. I po krótkiej przerwie, po południu, będziemy mieć część z tłumaczeniem symultanicznym. Ona się będzie odbywać po angielsku. Będziemy mieć taką perspektywę Oslo, jak współpraca badawcza, jak monitorowanie jakości powietrza i te wszystkie takie modelowe kwestie są implementowane w Oslo. I również jak Oslo podchodzi właśnie do politechniki jakości powietrza, więc wydaje mi się, że to może być interesująca perspektywa Norwegii dla naszych krajowych potrzeb, prac i wyzwań. I tutaj będziemy kończyć na dzisiaj, także życzę Państwu ciekawych dyskusji. Zapraszam do zadawania pytań. Technicznie to wszystko mamy też przygotowane, więc będzie taka możliwość. Tylko poproszę o taki porządek, żeby było jasne, kto ma głos, bo jak wiemy, każdy jest trochę w innym miejscu i żebyśmy się dobrze słyszeli i mogli dobrze się komunikować, to ten porządek w rozmowie będzie ważny. To wszystko z mojej strony. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie i przekazuję głos Jakubie Zawiesce z Polskiego.